Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Hyundai'a Santa Fe. Tak, wygląda mocno oryginalnie, tak samo jak kluczyk, ale zanim porozmawiamy o wyglądzie, to krótka lekcja historii. Santa Fe zadebiutowało w 2000 roku, a już 23 lata później, czyli w 2023 roku, pokazano piątą generację samochodu. Koniec lekcji historii. Porozmawiajmy o wyglądzie. O wyglądzie, który jest tak oryginalny, że nie sposób pomylić go z jakimkolwiek innym samochodem. No dobra, może poza Land Roverem. Hyundai już od jakiegoś czasu lubi zaskakiwać i eksperymentować, a Santa Fe jest tego idealnym przykładem. No popatrzcie na tego kanciaka. Tutaj motyw przewodni to kanty oraz literka H. Nawet nie wiem, do czego porównać ten samochód. Niektórzy twierdzą, że właśnie do Land Rovera, inni do jakiegoś auta z Minecrafta, a jeszcze inni do karawanu. Jedni go uwielbiają, a inni twierdzą, że jest paskudny, że to nie jest Santa Fe, tylko samo Fe. I pewnie każdy ma rację, wszak gusty ma się różne. Przód robi niesamowite wrażenie, jest masywny i nowoczesny, ale znowu tył ma się wrażenie, jakby był od innego auta. Jakby projektanci tak długo skupili się na przedniej części nadwozia, że zabrakło czasu na tył. Ale tak jak mówię, co kto lubi. Ja jedynie przyczepię się do świateł, które są bardzo nisko, a żeby było jeszcze gorzej, to kierunkowskazy są jeszcze niżej na zderzaku. Po pierwsze, moim zdaniem może to być słabo widoczne, a po drugie, przy jakiejś lekkiej obcierce parkingowej pewnie można też uszkodzić te klosze. To, co również mnie niepokoi, to ten filc. Ja wiem, że nadkola są często tym wykończone, ale i tak mam mieszane uczucia. A jeszcze gorzej, jak pomyślę o tym podwoziu, również wykończony czymś, co wygląda jak filc. W głowie mam błoto pośniegowe, połączone z solą, które się tam dostaje pod ten filc i tak sobie tam słodko leży. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale taki filc nie wydaje się świetnym pomysłem. No ale motyw z literką H w kloszach jest genialny. Zresztą, motyw na kluczyku też, chociaż ten wygląda jak z początku lat 2000, jak jakieś Tamaguchi. Dziś to pewnie nazywałoby się Temu Gucci. Kluczyk ma motyw emblemata Hyundai'a, co ja szanuję. Tylko jest jedna beznadziejna rzecz, jaką jest fakt, że w środku nie ma grotu od kluczyka, więc ten grot jest doczepiony oddzielnie. No to jest po prostu głupie. A, i z tego kluczyka schodzi lekko farba. A propos farby, to lakier testowanego Santa Fe nazywa się Terracotta Orange Solid i jest to darmowa barwa. Dobra, to czas na wymiary, bo auto przez te swoje kanciaste wymiary wydaje się na ogromne. Długość nowego Santa Fe to 4,83 m, szerokość to 1,90 m, a wysokość 1,78 m. Rozstaw osi to 2,81 cm, a prześwit to niemal 18 cm. Czyli auto w porównaniu do poprzednika, czwartej generacji, jest o 8 cm dłuższe, tak samo szerokie i aż 8 cm wyższe. Czyli naprawdę sporo urosło. W takim razie pora na bagażnik. I tutaj też warto powiedzieć, że Santa Fe może być 5, 6 lub 7 osobowy. Tak, są wersje z 2 rzędami lub 3 rzędami, gdzie w drugim rzędzie mogą być 2 oddzielne fotele i wtedy mamy 6-osobową wersję, taką z takimi kapitańskimi fotelami w drugim rzędzie. Ja do testów mam wersję 7-osobową, z którą jest jeden problem. Otóż testowana odmiana to wersja PHEV, czyli plug-in hybrid, czyli taka, co to można ją doładować z gniazdka. No i wtedy tu w bagażniku jest akumulator, który powoduje, że nie można upchać na dole rolety, gdzie są na nią dedykowane miejsca. Da się ją rzucić do bagażnika, ale jest wtedy upchana na skos i zajmuje bardzo dużo miejsca. Bez sensu. Mam nadzieję, że w zwykłej wersji silnikowej jest to lepiej rozwiązane. Ale co ciekawe, sama pojemność bagażnika jest taka sama dla każdej wersji silnikowej, czyli nieważne czy mamy plugina czy nie, czy mamy 4x4 czy przód napęd. Kufer ma zawsze 628 litry przy złożonym trzecim rzędzie siedzeń. Niestety, producent nie chwali się, ile jest kufra w układzie z rozłożonymi wszystkimi rzędami. W bagażniku są haczyki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, a nawet i gniazdo 230 w opcji. Drugi rząd oczywiście też się składa i można to zrobić z poziomu bagażnika i wtedy do dyspozycji mamy niemal idealnie płaską powierzchnię oraz aż 1950 litrów pojemności. Gdybyście wybrali odmianę 5-osobową, to wtedy kufer ma 711 litrów za drugim rzędem oraz 2032 litry za pierwszym rzędem. Niezła jaskinia. No dobra, to pora wejść do trzeciego rzędu. I tutaj od razu plus, drzwi z tyłu otwierają się bardzo szeroko, co jest bardzo wygodne.
Oczywiście, dorosłej osobie ciężko się wchodzi na trzeci rząd, ale okazuje się, że jest tam zaskakująco dużo miejsca. Ja mam 186 cm wzrostu i się tam mieszczę. Oczywiście, jest tam niewygodnie, nogi mam bardzo wysoko, to znaczy kolana, ale awaryjnie da się tam podróżować. Naprawdę, bardzo miłe zaskoczenie, bo nie przypominam sobie trzyrzędowego SUV-a, w którym bym się z tyłu mieścił. Oparcia mają też regulacje, więc też można nieco zwiększyć bagażnik albo miejsce w kabinie. I równie miłe jest to, że w opcji możemy mieć oddzielną strefę klimatyzacji dla trzeciego rzędu oraz różne złącza. Drugi rząd również jest regulowany i tym sposobem można dać więcej miejsca pasażerom w trzecim rzędzie. Jedynie czego żałuję, to tego, że drugi rząd nie ma 3 oddzielnych foteli, wtedy byłoby idealnie. Ale i tak, jest bardzo dobrze, kanapa nie dość, że jest przesuwna, to ma jeszcze regulowane oparcia i dzięki temu jest tu bardzo, ale to bardzo wygodnie. Miejsca jest mnóstwo, zwłaszcza na nogi, no i nie mamy też tunelu środkowego, który by przeszkadzał. Jest za to podłokietnik z miejscami na napoje, są oddzielne nawiewy, wieszaki, złącza USB czy szuflada ze schowkiem. Ba, są kolejne miejsca na napoje, więc z tyłu jest ich łącznie aż 6, a jak policzycie te niżej w drzwiach, to aż 8. Są też rolety w drzwiach czy podgrzewanie kanapy. Oczywiście, te ostatnie to opcje. Wskakujemy więc naprzód, gdzie witają nas bardzo wygodne fotele z dużym zakresem regulacji. Zrobiłem tym autem bardzo długą trasę i jest naprawdę bardzo wygodnie. I co ciekawe, kierownica również może być elektrycznie regulowana. Oczywiście w opcji. W opcji mamy też cyfrowe lusterko wsteczne, które jest beznadziejnie przemyślane, bowiem kamera jest na górze bagażnika, ale na zewnątrz. A to oznacza, że jak jedziemy w deszczu, to praktycznie nic tam nie widać. To powinno być zrobione tak, że kamera jest za szybą i wtedy wystarczy włączyć wycieraczkę i mamy czysty widok. Dobra, ale porozmawiajmy o desce rozdzielczej. Tutaj też ogromne zmiany w porównaniu do poprzednika i tutaj też kierownica nieco przypomina tą stosowaną w Land Roverach. A sama deska wydaje się taka mocno amerykańska, czytaj ogromna. Wielki tunel środkowy, spore ekrany, ale też większość funkcji jest od razu na wierzchu niepoukrywana. Jak na przykład pokrętło od klimatyzacji. To szanuję. Co prawda reszta opcji jest już dotykowa, ale to jednak temperaturę się najczęściej zmienia. No dobra, i nawiewy. Mamy też zgodnie z panującą, niezbyt fajną modą, 2 ekrany połączone w całość, gdzie jeden to cyfrowe zegary, a drugi to multimedia. I co ciekawe, w podstawie te zegary mają tylko 4 cale, a dopiero od drugiego poziomu wyposażenia są takie jak w testowanym egzemplarzu, czyli 12,3 cala. Zegary nie mają zbyt pięknych motywów, w zasadzie są one tylko 3 i są niemal takie same, a różnią się kolorami. Są na szczęście czytelne, a na środku mamy rozbudowany komputer pokładowy. Również multimedia są proste i czytelne i przede wszystkim w miarę sprawnie działają. W miarę, bo jak widzicie, czasem są jakieś tam momenty zawahania, jak z tą belką górną czy nawigacją. No dobra, to pora na materiały i spasowanie. Coś tam lekko skrzypi i auto jest nieco plastikowe, ale robi bardzo dobre wrażenie. Mnie jednak najbardziej boli ta kierownica, która jest właśnie taka plastikowa, sztuczna i jak widzicie, pod palcem czujemy jak ten materiał się obciąga. Miło za to, że nie ma piano black. A jeszcze bardziej miło jest pod względem schowków, bo tych jest mnóstwo, ale tak naprawdę mnóstwo. Są nawet 2 ładowarki indukcyjne, co prawda w opcji, ale są. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też młoteczek do awaryjnego wybijania szyby, który jest w schowku przed pasażerem. To powinno być w każdym aucie i jestem za tym, żeby było to obowiązkowe, tak jak gaśnica i apteczka.
Dobra, to zaglądamy pod maskę. I tutaj niestety Santa Fe nie ma za dużo do zaoferowania, a przynajmniej nie w Europie. Do wyboru jest jeden silnik, różnie wspomagany. Czyli zawsze mamy silnik benzynowy, 1.6 turbo, 4 cylindry o mocy 160 koni, który może pracować ze zwykłą klasyczną hybrydą HEV i wtedy ma łącznie 215 koni, lub z hybrydą PHEV i wtedy mamy 253 konie. Zwykła hybryda może mieć napęd na przód lub na 4 koła, a PHEV ma zawsze na 4 koła. Między innymi na rynek amerykański Santa Fe występuje jeszcze z silnikiem 2,5 litra, tężynową czwórką, która jest albo wolnossąca i ma 194 konie, albo turbo doładowana i ma 277 koni. No ale w Europie tego nie ma. Zresztą diesla też nie ma, a szkoda. Ja, tak jak mówiłem, do testów mam plug-in hybrid, który tak pracuje. Auto praktycznie zawsze odpala na elektryku, a dopiero po chwili odpala się silnik spalinowy po mocniejszym wciśnięciu gazu. Spalinowy budzi się delikatnie na wyższych obrotach, żeby szybciej doładować akumulator. Robi to jednak na tyle cicho i kulturalnie, że w kabinie tego nie odczujemy. Silnik za to nieco bardziej wyje, jak się mocniej przyspiesza. Wtedy jest mało przyjemnie w kabinie. W ogóle uważam, że taki zestaw PHEV jest mało przyjemny i jest on przeznaczony dla bardzo wąskiej grupy odbiorców, którzy są mocno świadomymi klientami. Auto ma baterię o pojemności 13,8 kWh, a to powinno oznaczać przejechanie nawet i 65 km na samym prądzie. Mi natomiast nigdy nie udało się przekroczyć 40 km, jeżdżąc w zimie w temperaturach od -3 do +5 stopni. Auto można ładować maksymalnie z mocą 3,6 kW, więc ładowanie do pełna to około 3 godzin. Przez noc z gniazdka 230 też się ładuje, chociaż będzie to trwało około 7 godzin. Ale jak się rozładuje akumulator, to wtedy mamy niemal klasyczną hybrydę, która w mieście zadowala się stosunkowo małą ilością paliwa, bo ja ciągle oscylowałem między 8,5 a 9,5 litra, co jak na takiego dwutonowego kloca jest niezłym wynikiem. Tak, PHEV 7-osobowy waży 2090 kg, czyli o 130 kg więcej niż zwykła hybryda też z napędem 4x4. I w związku z tą większą masą wcale nie mamy tak dobrych osiągów, bowiem sprint do setki dla odmiany HEV wynosi 9,8 sekundy, a testowany PHEV ma 9,3 sekundy, czyli o pół sekundy szybciej. Pora to sprawdzić. Wynik jest jednak znacznie, ale to znacznie lepszy i czas to 7,7 sekundy. A to jest już bardzo ładny czas, o 1,5 sekundy szybciej niż deklaruje producent. I robiłem pomiar zarówno jak miałem naładowaną baterię, jak i rozładowaną i zawsze był ten sam wynik. A, i tu nie ma procedury startu, czy nie da się nawet napompować turbo z gazu. Po prostu klepiemy gaz z miejsca do podłogi i jedziemy. I jeszcze jedna rzecz. Nie da się rozładować akumulatora do 0%. Zawsze mamy od tych 16 do 20%, stąd też sprint do setki jest taki sam. Sprawdziłem też przyspieszenie od 50 do 150 i ten też jest taki sam i nieważne czy mamy prąd czy nie. Czas to 13,6 sekundy. Auto ma też klasyczny 6-biegowy automat, który w miarę szybko i komfortowo zmienia biegi. Jest zwłoka, ale nie jakaś bardzo duża. Zresztą, osiągi też nie są jakieś oszałamiające. Czuć, że przy wyższych prędkościach brakuje po prostu pojemności. Silnik spalinowy ma 265 Nm, ale cały układ 367. Niby sporo, ale nie czuć tego tak bardzo, no bo auto też waży 2,1 tony. Czuć za to duże spalanie w trasie.
Otóż przy 120 zużycie to od 9 do 10 litrów, a przy 140 to już od 11 do nawet 12 litrów. Sporo jak na hybrydę, ale przy jeździe ze stałą prędkością hybryda tutaj nic nie pomaga, a nawet i psuje, bo wozimy zbędny balast. Odmiana bez PHEV pewnie pali nieco mniej. No i kolejny problem PHEV to bak paliwa, bo tutaj mamy tylko 47 litrów, a zwykła hybryda ma o 20 litrów większy bak. A 20 litrów to jest 200 km zasięgu. Santa Fe przy 140 ma zasięg na poziomie niecałych 400 km, a to niewiele więcej niż auto elektryczne. Tylko ten plus, że tutaj tankowanie trwa 5, a nie 30 czy tam nawet więcej minut. I jeszcze jeden minus PHEV to możliwości pociągowe, które wynoszą zaledwie 1010 kg. Ale zwykła hybryda też wygląda mizernie pod tym względem i tam jest tylko 100 kg więcej, więc łącznie 1110 kg. To niestety pokłosie dość małego silnika spalinowego. Co ciekawe, Suzuki Swift waży 950 kg, a może uciągnąć 1000 kg, a Santa Fe waży prawie 2100 kg i może uciągnąć 1010 kg. 10 kg różnicy, a Santa Fe jest ponad 2 razy cięższy. Tym, czym Santa Fe zaskakuje, to jest prowadzenie. Auto jest bardzo komfortowe, świetnie wybiera nierówności, a do tego jest naprawdę zwrotne jak na takiego kloca. W trasie, czy nawet i po mieście, jeździ się tym autem bardzo dobrze. Samochód ma z tyłu samopoziomujące się zawieszenie, co też nieco poprawia komfort i stabilność prowadzenia. Pod względem komfortu to nowy Santa Fe jest naprawdę świetny. Jedyny minus to zbyt czułe systemy bezpieczeństwa, bo wystarczy się na sekundę dłużej popatrzeć w lusterko, a ten już potrafi piszczeć. Da się to na szczęście wyłączyć, podobnie jak i system wykrywania znaków ISA, ale trzeba to robić każdorazowo po odpaleniu. W takim razie pora na cennik. Podstawowy Hyundai Santa Fe kosztuje 200 000 złotych za odmianę ze zwykłą hybrydą i napędem naprzód. Dopłata do napędu 4x4 to aż 45 000 złotych, ale mamy wtedy też wyższe wyposażenie. Najdroższy jest testowany PHEV, którego cena zaczyna się od 283 000 złotych. Testowany egzemplarz to koszt 293 000 złotych. No jest już niestety drogo. Drogo, zwłaszcza, że ostatnio jest tu bardzo mocna konkurencja. Począwszy od nowej Skody Kodiaq, przez równie nowego Volkswagena Tayrona, a kończąc na Mazdzie CX-80. A jest przecież jeszcze brat bliźniak, czyli Kia Sorento, która ma w ofercie diesla. Swoją drogą, brawo dla projektantów obu marek, czyli i Kia i Hyundai'a, bo naprawdę nie da się powiedzieć, że te auta, czyli Sorento i Santa Fe, to są bliźniacze konstrukcje. Brawo. Mniejsze brawa za cenniki, bo przykładowo Skodę Kodiaq można kupić dużo taniej. Zresztą Volkswagena Tayrona też. Sorento jest nieco droższe w podstawie, ale jak popatrzymy na wyposażenie, to wychodzi podobnie. Najdrożej wyjdzie Mazda, ale tam w ofercie mam m.in. potężnego diesla 3.3 i rzędową szóstkę. Oczywiście, mówiąc o cenach Skody czy Volkswagena, mówię o podstawach, bo jak wyposażymy te auta podobnie, no to wcale już takich dużych różnic nie ma. Ale i tak uważam, że nowy Santa Fe jest warty rozważenia, bo to zaskakująco dobry samochód. Poważnie, jest duży, jest oryginalny, jest wygodny, jest świetnie wyposażony i tak jak mówiłem, komfortowy. To, czego w nim brakuje, to na pewno diesla albo nieco większej benzyny oraz delikatnie niższej ceny. Cześć!